Zobaczcie Państwo faktyczną twarz przerażenia Donalda Tuska. Twarz Donalda Tuska od jutra się zmieni. To będzie twarz przerażonego polityka. Czemu? Zobaczcie Państwo jutro. Obrady Już wie, co zezna pan prezes? Ja wiem, jakie ja pytania będę zadawał, o co będę wnioskował. To tak powali premiera Tuska? W mojej opinii tak. W mojej opinii powinno powalić to pana premiera Tuska. Będę zerkać na twarz prezesa Kaczyńskiego jutro na komisji. Myślę, że to będzie spokojna twarz opanowanego polityka, architekta dobrej zmiany. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj jak co tydzień miało być podsumowanie tygodnia, no ale mam zaległości i tak się wahałem, powiem Wam, czy dzisiaj zrobić te podsumowanie tygodnia, czy o przesłuchaniu świadka. No i postanowiłem zrobić o tym naszym niewydarzonym świadku, bo myślę materiał dość ciekawy i warty uwagi. Moi drodzy, może zacznę w ten sposób. Można nie mieć dzieci, można nie mieć żony, męża, można nie mieć karty płatniczej, można nie potrafić obsługiwać komputera, można nie mieć prawa jazdy, można nie jeździć komunikacją publiczną. Można nie robić nigdy zakupów, można też nie znać języka obcego, można nie wiedzieć, jak się nazywa NBA, można nie wiedzieć, jak się nazywa największe lotnisko Wielkiej Brytanii. I tak można, ale pomyślcie sobie, że to wszystko można ma jeden człowiek i o tym człowieku dzisiaj właśnie chciałbym Wam powiedzieć, czyli o świadku Jarosławie Kaczyńskim. Świadku, który zeznaje przed komisją po raz pierwszy od 14 lat. Na wezwanie komisji stawił się pan Jarosław Kaczyński. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiem Wam tak, słuchawki ściągnę. Powiem Wam tak, oglądałem z dość dużym zaciekawieniem zeznania tego siewcy łupieżu. Według mnie oczywiście zaczął na tej komisji się motać, wić jak gąsienica po deszczu. Powoli widać, bez tej ochrony ziobrzystów, tej prokuratury, Ziobry i tak dalej, powoli widać, jaki to jest leszcz bez wiedzy. Podczas tego spotkania no też nie brakowało śmiesznych momentów. W trakcie zeznawania Kaczyński zaczął wąchać czajnik, mówił też o naleśnikach, a jednemu z członków zarzucił to, że ma nalepkę 8 gwiazdek na samochodzie. Jednak sporo miejsca zajęło także wyzywanie się od członków. Tak, dobrze słyszycie. 75-latek z dumą mówił o tym, że on jest świadkiem, a inni członkowie komisji są członkami. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, co ma w głowie ten 75-letni kryptogej, który, nie wiem, ma jakąś, nie wiem, fobię, czy jakieś chore uwielbienie odnośnie członków. No ale jak to się mówi, głodnemu chleb na myśli. Może inaczej, coś Wam wrzucę, no sami to ocencie. Dla mnie to, co ten mały śmierdziel tam odwalał, po prostu było chore. Członka Zębaczyńskiego, pan członek, który jest członkiem
tego, że członek jest przedstawicielem sił, które działają na Jakich sił? niekorzyść państwa polskiego. Pytam się. Ten członek mnie nieustannie obraża. Prosiłbym panią przewodniczącą, żeby pan członek, to członek mi o tym, członek komisji oczywiście, Ja mi o wiem, tym powiedział w świadek ma tej te chwili po raz członki przed prosty. oczami, ale teraz proszę o fakty. Tak. Będę pytał dalej. Ja mam tylko jednego, znaczy to może półtora można powiedzieć, tegoż członka przed oczami, to znaczy pana i tego drugiego pana. Jeszcze raz panu, właściwie członkowi, panie członku. Panie komisji, świadku, panie świadku. Panie świadku, panie członku, na członka odpowiedzialność. Członka. Panie członku, no mogę panu powiedzieć tak, komisji oczywiście, czyli pan członek No, ma, proszę, ale poproszę. ja bym naprawdę prosił, żeby pan członek jednak nie dodawał nieustannie jakichś komentarzy ze swojej strony. Proszę. Ja mówię też członkowi, ale przepraszam bardzo, ale na jakiej podstawie tutaj mówię o jakimś, czy właściwie członek mówi o jakimś rechocie? To ja poradzę, że no, członek komisji jest komiczny. No, Takie jest zabawne komiczny, to jest. no. No, Otóż, panie członku, ja panie mogę świadku. Panie członku, To teraz właściwie w tej turze to było moje ostatnie pytanie, mimo że świadek się świetnie bawi. Chciałby jeszcze, to zastanowię się. Moi drodzy, powiem wam tak, czytam wypowiedzi, wpisy, tweety, co tam tylko tych pisosowietów, czytam ich, nie wiem, zachwycenie, że prezes zmiażdżył komisję, nie wiem, po prostu dla mnie osobiście Kaczyński urządził sobie cyrk z komisji i to nie podlega wątpliwości i mam żal do tej komisji, że na to w jakiś sposób pozwalała. Przecież ten dziad nie potrafi sklecić, nie potrafił zdania sklecić, żeby miało sens. Tutaj włącza, ostrzega co, no taki, i te jego głupie, prostackie żarty, z których notabene on tylko się śmiał. Bo były po prostu żałosne jak sam autor. Przerażające, moi drodzy, jest to, jak niewiele potrzeba tym pisowskim rycerzykom. Pogarda do ludzi bitej z tępej gęby Kaczyńskiego. Powiem wam tak, to całe przesłuchanie Kaczyńskiego to był taki zupełny chaos, komedia. Kaczyński na komisji śledczej do spraw Pegasusa odmówił złożenia ostatniego fragmentu przyrzeczenia, które brzmi: będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi wiadome. Kaczyński uważa, że nie może ujawnić klauzulowanych bez zgody premiera Donalda Tuska. No, powiem wam tak. Generalnie rzecz biorąc, no, zgodę już otrzymał, ale dla mnie to Kaczyński no, po prostu próbuje wywinąć się z tego wszystkiego, co robił. No, udaje głupa, ale jego główną bronią było to, żeby atakować, ośmieszać, poniżać ludzi. To była jego taktyka, no bynajmniej ja to tak odebrałem. korzyść jakby państwa formacji i w ogóle formacji postkomunistycznej. No nie będę tu się rozwodził, dlatego tak jest. Nie dokonano w ogóle... Jakim prawem pan zmiany, mówi, że my jesteśmy formacją postkomunistyczną? No na takim prawem, że w tej chwili
przywracacie podważony przez Mówi was, pan do chociaż człowieka, nieobalony, który z nieobalony. IPN-u, z pana instytucji, za którą pan głosował, żeby powołać, ma świadectwo tego, że był represjonowany przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa. Nie wiem jak wy, ale odnoszę takie wrażenie, że Kaczyńskiemu wydaje się, że dalej jest poza prawem. Buta, arogancja, ale generalnie też strach. Kaczyński do Zębaczyńskiego powiedział, czasem trzeba rozmawiać z kimś z niższej półki. No powiem wam, buta, arogancję, poczucie wyższości i przekonanie o byciu lepszym sortem. No, dla mnie Kaczyński jest po prostu obrzydliwym typem, cwanym, ale obrzydliwym i wyrachowanym. Kaczyński co chwilę wdawał się w dyskusję z członkami komisji. Na przykład jestem najstarszy w tym gronie, prawdopodobnie najwyższy dotychczas pełniony funkcją, w związku z tym mogę was pouczać, grzmiał Kaczyński na tej komisji. No, jemu już odwaliło, że tak powiem, kompletnie. Kto panu to powiedział? Którego by tu wkopać? Ale nie. Pani przewodnicząca, niech pani zwraca uwagę, to jest naprawdę bardzo niegrzeczne. Ja temu panu już więcej na Bardzo pytania nie proszę. będę odpowiadał. Ale pan nie może tak powiedzieć, więcej panu nie odpowiem. po Proszę prostu nie powiedzieć, kto odpowiem panu i koniec, powiedział. no, po prostu Proszę nie powiedzieć, kto panu odpowiedział. Ale ja myślę, że czas Jeszcze naprawdę raz już panu minął. powiem, Widzę, że pan poseł trochę się nudzi wyczerpał już, swój więc czas, może to jest następny. pierwsza sprawa, a po drugie Ale pan sprawa, nie jest od tego, pan nie jest od tego, żeby reglamentować mój czas w tej komisji. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. Nie odpowiem panu na to pytanie. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. No to może sobie pan prosić. Nie. Proszę powiedzieć, nie, panie pośle, to takie żarty to pan sobie może na klubie PiS-u albo na Nowogrodzkiej stosować. Pan zeznaje pod Czy to jest przysięgą przesłuchanie przed komisją, na komisji czy to jest śledczej. jakiś... I to jest konkretne pytanie, W bo pan kółko wprowadza powtarzanie komisję w tego błąd. samego przez posłów. Bardzo proszę, panowie, bardzo proszę, zarówno upominam świadka, jak i pana przewodniczącego. Proszę nie obrażać się nawzajem, ponieważ do niczego nie dojdziemy. Proszę świadka o odpowiedź na zadane pytanie, a pana Trele o zadanie pytania. Bardzo proszę. Pani jest kobietą, więc ja już zaniecham odpowiedzi. Moi drodzy, na tej komisji do spraw Pegasusa no, każdy widział to, co chciał zobaczyć. Ja zobaczyłem pogubionego, mataczącego Kaczyńskiego, który jako wicepremier nie wiedział, co się dzieje w Polsce, to, co było istotne. Zobaczyłem prawdziwego Kaczyńskiego, żula, chama w najgorszym wydaniu, pogarda i publiczne obrażanie ludzi. Takich doktorów prawa jak Kaczyński, żeby nie powiedzieć po prostu chamów, produkowali też komuniści. Chciałby uchodzić za intelektualistę, ale to zwykły cham i prostak gardzący ludźmi. Taka jest moja opinia na temat tego człowieka. Ten prezes Rady Panów jawnie kpił z komisji. Te przesłuchanie tak naprawdę nie ma sensu, bo plebs no nie jest godzien, żeby z najjaśniejszym słońcem narodu rozmawiać. Ja powiem tak, Kaczyński to taki bandyta współczesnej targowicy, agent, herszcz złodziei, oszustów, pasożytów, taki pasożyt społeczny, balbina, cynik, hipokryta, gwałciciel konstytucji, zamachowiec na polskie prawo, które myśli, że Polska należy do niego, a wszystkie instytucje państwowe, które mu nie odpowiadają, można wyśmiewać, poniżać, obrażać. No i on robi łaskę, że to on rozmawia z nimi. Jak się wsłuchać w te, w cudzysłowiu, zeznania tego pożal się Boże świadka, ten przywódca tych wszystkich malwersantów, złodziei, oszustów
i innych pisowskich mentów nie pamięta, co mówił do niego Kamiński 2 lata temu, ale za to doskonale pamięta, co mówił do niego Tusk 15 lat temu o godzinie 16:12. Powiedzcie mi, jaki jest sens dyskusji z tymi pisowskimi, no nazwijmy to delikatnie rzecz biorąc, ludźmi. Na zadane to samo pytanie kilka godzin temu powiedział, że nie było tego tematu na Komitecie Bezpieczeństwa. No to jak? 2 godziny temu pan zeznał, że nie było o tym dyskusji, a teraz pan mówi, że prawdopodobnie była dyskusja? Bo sobie w tej chwili przypomniałem, że taka sugestia, że coś na ten temat gdzieś na początku 2021 roku pan Stróżny mówił, ale to posiedzimy jeszcze trochę, to pan sobie poprzypomina. To jest informacja. I przewodnicząca, prośba, żeby zwracać uwagę na takie niegrzeczne komentarze, no bo inaczej tego nie nazwę. To jest po prostu wybijanie z rytmu. Ale Wybija pan z rytmu pana. Ja się nie przejmuję, no przecież wiem z kim mam do czynienia. Ja też. Czasem też trzeba rozmawiać z ludźmi z tej niższej półki. Ja też, widzi pan? Też tak muszę, no. Też tak muszę. To jest dobrze, tak do mnie to jest. Bardzo proszę, szanowni państwo. Jaśnie, panie Kaczyński, ale czemu pan ma te członki w głowie? jeśli mogę. Moi drodzy, powiem wam tak, Kaczyński jest impregnowany naprawdę. Nie przyjmuje faktów, wypiera rzeczywistość. A dlaczego? Bo żyje w iluzji własnej potęgi, w bańce, w której dzieli i rządzi podległymi mu ludźmi. Gardzi ludźmi, ale za pogardą zawsze stoi kompleks. I powiem wam, że smutek, żal jest taki, że zakładnikiem takiego człowieka przez lata była cała Polska. Tak mówię, no trochę smutne, że tak wielkim krajem, jaki jest Polska, przez 8 lat rządził jednoosobowy, ten upiorny typ, który nie chce lub nie potrafi rozumieć podstawowych pytań, który szydzi z innych ludzi, z instytucji, które są konstytucyjnie powołane, który uważa, że to, co jest inne niż on, jest niżej niż on. To jest stary człowiek z zanikami pamięci z wyższej półki i na tej komisji pokazał, że zaczyna się gubić, mieszać w zeznaniach, po prostu kłamca i ignorant. I być może to zabrzmi dość mocno, ale po obejrzeniu tego przesłuchania tego człowieka przekonałem się, że te chore urojenia tego starego grzyba z upierzem i zepsutymi zębami, który doskonale mógłby być pierwszym sekretarzem PZPR w jakiejś gminie, jest eurofobem i nienawistnikiem, który wydaje się, że jest kimś lepszym, wielbicielem teorii spiskowych, wedle których Polska jest całym światem, a każdy nie-Polak to podły Niemiec czyhający na jego życie. I te chore urojenia wpłynęły, można powiedzieć, na podział całego narodu Polaków i zatruły ponad 8 lat życia, że tak powiem, normalnych Polaków, skłóciły ten naród właśnie przez chore urojenia tego jednego człowieka. Ja chcę jeszcze raz podkreślić, że to, co się tutaj w tej chwili dzieje, jak i zresztą na innych komisjach, jest tylko przedstawieniem, które rządząca obecnie koalicja próbuje
zaprezentować społeczeństwu, żeby po pierwsze odwrócić uwagę od swoich działań, no, niezwykle drastycznego łamania prawa, łamania konstytucji i działań, które po części są przynajmniej wykonaniem, realizacją dyspozycji artykułu 127 kodeksu karnego, czyli zmiana ustroju siłą, bo siła jest używana i to jest przestępstwo bardzo ciężkie, zbrodnia zagrożona karą do dożywotniego więzienia. No oczywiście też obrońcy Kaczyńskiego, że się tam taka zła komisja znęcała nad biednym, starym człowiekiem. Tylko jakoś im nie przeszkadzało, jak przez 8 lat niszczył ludzi, zgotował piekło kobietom, podpalał Polskę, obrażał, dzielił, wyzywał. Wtedy jego wiek nikomu nie przeszkadzał. Teraz jakaś litość się wylewa, no po prostu żygać się chce. Niech ta zaupierzona kanalia siedzi i zeznaje nawet 3 razy po 7 godzin. Dla mnie nawet i tydzień bez herbaty, no zero litości dla takiej osoby. Kaczyński przyznał na tej komisji, że w 2017 roku wiedział, że jest problem z finansowaniem zakupu oprogramowania dla służb, które pozwoli walczyć z przestępcami i jednocześnie przekonuje, że mógł o tym wiedzieć jako poseł, ale dla bardziej wnikliwych no, fakt jest taki, że nie miał prawa jako poseł wiedzieć o zakupie środków techniki specjalnej. Pana teza, że Pegasusa nie używano do walki politycznej, nie ma się nijak zarówno do tych faktów, jak i do jeszcze jednego faktu. Krzysztof Brejza nie był jakimś tam w roku 2019 politykiem opozycji, tylko był szefem sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czyli największej siły opozycji. W lipcu 2019 roku, i to jest kolejny dowód, który chcę pokazać, dostał on SMS-a od Agaty Krośnickiej, która była szefową biura parlamentarnego klubu Koalicji Obywatelskiej wtedy w Sejmie. Agata Krośnicka nigdy w życiu nie wysłała tego SMS-a z tymi rzekomo analizami na temat forum programowego KO wysyłanymi w czasie rzeczywistym. I to też jest potwierdzone sądowo na jej telefonie. Czy pan nadal uważa, że Pegasusa w Polsce, w tym wobec Krzysztofa Brejzy, nie używano w celach politycznych? Jeżeli chodzi o generalną sytuację, to jest po prostu problem sądownictwa w Polsce, które jest rzeczywiście upolitycznione, tylko upolitycznione na korzyść jakby państwa formacji i w ogóle formacji postkomunistycznej. Jako całość można powiedzieć, że Kaczyński kłamał, gał, mataczył, jak mu się tylko podobało. I to robił no, w twarz komisji śledczej. Oczywiście miał też swoich, no, że tak powiem, niezawodnych pomocników w osobach Ozdoby i Gostka, którzy no, są to pisowscy członkowie, którzy no, nie stanęli na wysokości zadania. Panowie Ozdoba i Gostek no, zostali wykluczeni z tej komisji za przeszkadzanie, za wchodzenie w słowa, za dezorganizowanie tej całej komisji. Gostek i Ozdoba to taki był tam koń trojański tej całej komisji. Tylko że odwrotnie, bo ich, jakby nie patrzeć, no, wystawiono poza mur, a nie za bramę. Także można by śmiało powiedzieć, że Gostek i Ozdoba niczym koń trojański hasali, aż się no, pożygali. Obaj zostali wykluczeni z posiedzenia komisji. Tak naprawdę komisja na tym no, niewiele straciła, gdyż ich łączne IQ oscyluje w okolicach
4. No, także no, wielkiej straty generalnie rzecz biorąc nie było. W ogóle pracę komisji, żeby nie używać sformułowania typu spada. Ja rozumiem pański, no jakby kwestia, jakby komunikacja jest dość ograniczona. Powiedział pan do mnie spada i jakby, no to rozumiem, że nie kontroluje pan aparatu mowy z kwestią intelektualną. Ale dobrze, przechodzę już do rzeczy, bo wszyscy wiemy, jaki jest poseł Zębaczyński, tak samo jest pan zerwowany. Ja rozumiem, no z tym naleśniki pana wybiły z tropu, ale przechodząc już do rzeczy, bo jakby tu rozumiem, że ten Capot i Tutti Capi, ten naleśnikarni opolskich jest dzisiaj zdenerwowany, ale dobrze, już, jakbyście państwo nie mogli... Wniosek, składać pan chce, rozumiem, wniosek przeciwny. No rzeczywiście jestem też niedużego wzrostu, ale jak z tym dnem to nie jest lustro, żeby się tak odzywać, wie pan, panie jest przed lustrem. Panowie, nie, no to już zaczyna być żenujące. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Pan poseł Ozdoba, naprawdę wchodzi pan w taką retorykę, że nie przystoi. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że no, nie jest mi w sumie przykro, że tak krótko byli na tej komisji członkami. Generalnie rzecz biorąc, dla mnie osobiście oni są przez cały czas członkami, także no, niewiele tracą. Ale jeśli chodzi o Kaczyńskiego, no, muszę przyznać, że nie był w złej formie. Nie puściły mu nerwy, tak jak podejrzewałem, a generalnie no, szkoda. Ale widząc jego marne, intelektualne wywody, wiele godzin słuchając jego błędów językowych i trudnego do zrozumienia toku myślenia, nie dziwię się, że dał się urobić Antkowi i uwierzyć w spisek smoleński i te wszystkie inne bzdury. Antek jest cwańszy i ciągnął kasę jak głupi, i głupi Jaruś dawał i tak było, no, można powiedzieć, z wieloma sprawami. Ostatnie, więcej dzisiaj nie zadaję pytań. To jest ciekawe, co pan mówi, że pan wiedział, że jest problem z zakupem i z finansowaniem. Czyli pan wiedział o zakupie, tak? Jakiegoś systemu. Nie wiedziałem, nie powiedziałem panu, że wiedziałem, że to był Pegasus, tylko że wiedziałem, że jest problem po prostu związany z tym, że świat przestępczy po prostu czyni postępy, jeżeli chodzi o technikę działania i w związku z tym po stronie służb walczących z tym światem też musi być jakiś postęp i w związku z tym trzeba coś w tej sprawie zrobić. To jest bardzo ciekawe, bo problemy z zakupem i finansowaniem zostały ujawnione przez NIK 2 lata później. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Moi drodzy, na tej przesłuchaniu, na tej komisji zobaczyłem, że Jaruś naprawdę to odleciany staruszek z fobiami, urojeniami i nie wiem, takie typowe pokolenie wychowane w takim PRL-u, komunizmie. Takiego powojennego pokolenia, który musi mieć pana i wroga. Zobaczyłem dziadka, który działa na zwolnionych obrotach, przed którym służący z PiS-u ukrywali prawdę. Mówili mu tylko to, co chcieli, również oczywiście dla swoich korzyści. Każdy, kto nie z Jarkiem, był i jest zły, więc trzeba zatrudniać swoich i tylko ich wspierać, ale także przesłuchiwać i szukać na niego haków. A Jarek, no Jarek oczywiście musi o tym wszystkim wiedzieć. Ja zapytałem tylko o Pegasusa, nawiązując do wypowiedzi świadka z dnia dzisiejszego. Świadek powiedział, że inne państwa mają Pegasusa i również inne państwa mają Pegasusa. Świadek wspominał w doniesieniach, w swoich wypowiedziach medialnych. Stąd moje pytanie, na które dalej świadek nie odpowiada. Jakie państwa miał pan świadek na myśli? A pan członek
można powiedzieć, domaga Nie obrazi się... mnie pan. Tak? Tak? Słowem, nie obrazi mnie pan, nie sprowokuje mnie pan, świadek. Ale ja nie chcę pana prowokować. To jeżeli ja jestem To się świadkiem, cieszę. to pan jest członkiem. Wiceprzewodniczącym tej komisji. A pan jest świadkiem tej komisji, panie świadku. Więc słucham, jakie państwa konkretnie? Pytanie było proste Ale i konkretne. to nie jest sąd, ja panu przypominam też. Jakby na to, moi drodzy, nie patrzeć, panie świadku, panie członku, no to była po części trochę parodia z tej komisji, ale jak powiedziałem, no Kaczyński ma gdzieś instytucje rządowe, państwowe, tylko to, co on powoła, co on zdecyduje, jest święte, co jest aferą, to on decyduje, a nie kto inny. Tylko prawda jest taka, że co by nie powiedział, jak nie wiadomo jakby ośmieszał, to Polacy i tak wiedzą, że to on wszystkim kierował i ciągnął za sznurki i nikogo, kto potrafi myśleć samodzielnie, no po prostu nie oszuka, choćby za przeproszeniem się zesrał. Panie pośle Kaczyński, mnie niepokoi powtórzone dzisiaj przez pana kilkakrotnie stwierdzenie, że pan się nie bardzo interesował sprawą Pegasusa. Po pierwsze, ono jest sprzeczne z innymi pana wypowiedziami, o czym zaraz, ale po drugie, chcę panu przypomnieć, bo ewidentnie nie ma pan wystarczającej pamięci, zarządzenie nr 162 prezesa Rady Ministrów co do kompetencji i obowiązków, panie pośle Kaczyński, Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz jego przewodniczącego, którym pan był wtedy. Jest to zapewnienie koordynacji przygotowań, działań i decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz zakres spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym dotyczących praworządności podejmowanych decyzji, jak również pozyskiwania i innych produktów koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Sam pan mówił w wielu wypowiedziach, że Pegasus był środkiem do zwalczania najpoważniejszych przestępstw, które zagrażały temu bezpieczeństwu państwa. Więc jak pan jednocześnie może mówić, cytuję, przed chwilą, sprawa kontroli nad służbami, zwłaszcza Pegasusa, mnie bezpośrednio nie interesowała. Czyli albo pan nie wypełniał swoich obowiązków wyznaczonych panu przez pana Morawieckiego, albo w tej chwili pan mówi nieprawdę, mówiąc, że nie zajmował się pan Pegasusem. No i właśnie jeszcze jest kwestia tego przyrzeczenia, które Kaczyński sobie w okrojonej wersji, że tak powiem, chciał złożyć, jeśli to można nazwać przyrzeczeniem, to co mu pasuje, po prostu tchórz zabezpiecza się jak może, żeby się nie wkopać i tak dalej. Powiem wam tak, nie podobało mi się na tej komisji, naprawdę mi się nie podobało na tej komisji to, że pozwalali sobie na te chamskie zagrywki, na traktowanie się z góry, ale spodobało mi się to, że na koniec tak czy siak na Kaczyńskiego pójdzie wniosek do sądu o ukaranie. Może w końcu Kaczyński, nie wiem, się ogarnie, że już nie rządzi, że nie jest już właścicielem Polski i że prawo obowiązuje tak samo jego, jak każdego innego Polaka. Kto jest za sformułowaniem wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie świadka Jarosława Kaczyńskiego, który odmówił złożenia przyrzeczenia? Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Zamykam głosowanie. Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 11 za, 6, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się. Taki wniosek zostanie przez komisję sporządzony i przesłany do Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozstrzygnie nasz spór. I moi drodzy, tak już na koniec. Można mówić, że członkowie Komisji Sejmowej do spraw Pegasusa nie podołali w przesłuchaniu Kaczyńskiego. Dla mnie z tego cyrku wychodzi coś zupełnie innego. Kaczyński zupełnie nie nadaje się do rządzenia państwem ani ludźmi. A to, że szefuje partii, świadczy o żenująco poddańczej mentalności tych, którzy godzą się dzisiaj za nim podążać. To jest człowiek uzależniony od poniżania. I na tej komisji to było doskonale widać. I tak się zastanawiam, czy tak na serio nie widzą to, że to nie wiem jak to ubrać w słowa, archaiczna szkoła podejścia do drugiego człowieka, po prostu obrzydliwa i odrażająca. Miejsce Kaczyńskiego jest na końcu kolejki, jak mu pokazali ludzie w lokalu wyborczym. I o tym powinno się pamiętać, to ze szczególnym właśnie przesłaniem dla sympatyków PiS-u. Moi kochani, w sucharze dnia wrzucę jeszcze kilka wystąpień z tej komisji. Taki miks, dlatego to tak specjalnie na koniec wrzucam. Kto będzie miał ochotę, obejrzy, kto nie, to nie. No i oczywiście prośba, piszcie, jak wy to widzieliście, jak wy to odbieracie, jakie macie na ten temat zdanie. Ja mam nadzieję, się tutaj dość jasno wyraziłem. No i cóż, w tygodniu postaram się oczywiście zrobić te podsumowanie tygodnia, które miało być dzisiaj, no ale także mam zaległości z bieżącym materiałem, ale jak wiecie, mało czasu na wszystko. Także mam nadzieję, że ten temat też równie ciekawy będzie dla Was. Także dziękuję. No i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Jest potrzebne. A to dlaczego pan w takim razie wszedł do rządu i pan sobie sam zaproponował tę funkcję wiceprezesa Rady Ministrów, a nie prezesa Rady Ministrów? Dlaczego pan tak zdecydował? Po prostu, bo uważałem, że lepszym ode mnie prezesem Rady Ministrów jest pan Mateusz Morawiecki. To taka wrodzona skromność pana posła, tak? Tak, właśnie wrodzona. Pani Przewodnicząca, rozumiem. jakie te pytania mają związek z komisją? Panie pośle, teraz bym bardzo prosił, żeby pan chwilę uwagi skupił, bo zacytuję pana wypowiedź publiczną. Nie budzi wątpliwości, że materiał tajny lub ściśle tajny trafia do opinii publicznej, do mediów. Proste pytanie, tak lub nie? Pan premier Kaczyński nie jest dziennikarzem. Pan nie jest panem Kaczyńskim, żeby odpowiadał za świadka. Bardzo proszę, świadek. Ja mogę To nie jest pytanie z tezą. Ja mogę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o działalność dziennikarzy śledczych, bo to prawdopodobnie dziennikarze śledczy dotarli do tego rodzaju materiałów, to ja nie wchodzę w to. I nie ma pan wątpliwości, zastrzeżeń do tego, że materiał tajny trafia do dziennikarzy śledczych? To przecież to jest przerażające. Pan był przecież wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. To jest bezpieczeństwo państwa. My, żeby mieć materiał ściśle tajny, każdy z członków komisji musi przejść przez wirówkę ABW. A tutaj materiał ściśle tajny trafia do telewizji. I pan tutaj nie widzi problemu. To jest przerażające. No to proszę, Ręce mi opadają. proszę być jeszcze bardziej przerażony. No tyle mogę panu poradzić. Proszę świadka, tutaj mam do pana pytanie jako do podnoszone pana tytuły przez pana kolegów z partii doktora prawa. Proszę powiedzieć komisji, jaką klauzulę tajności lub może nie mają klauzuli tajności, mają materiały uzyskane w trakcie kontroli operacyjnej? Mają generalnie najczęściej ściśle tajne, czasem tajne. To jakby pan mógł wyjaśnić, że pana jako doktora prawa, jako później premiera do spraw bezpieczeństwa,
nie budzi pana wątpliwości, że materiały z kontroli operacyjnej stosowane w stosunku do posła Mejzy, o którym mówił, czy Brejzy, o którym mówił pan przewodniczący, trafiły do publicznej telewizji. Materiały operacyjne. A skąd pan to wie? Ja zadałem pytania. Wyrok sądu chociażby, panie pośle. Proszę odpowiedzieć. Ja mogę panu powiedzieć jedną rzecz, że dziennikarze śledczy czasem docierają do... Ale panie pośle, mówimy o materiale ściśle tajnym i moje pytanie, czy nie budzi w panu, jako doktorze prawa, sekundkę, nie skończyłem, jako doktorze, nie skończyłem, jako doktor prawa i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, nie budzi pana zastrzeżeń czy wątpliwości, że materiał określony ściśle tajny trafia do opinii publicznej, do telewizji i do telewizji zarządzanej przez pana kolegów z partii, z władzy? Nie dziwi to pana? Jeszcze raz panu powtarzam, że po pierwsze działanie dziennikarzy śledczych, które skądinąd jest chronione prawnie, jeżeli chodzi o tajemnicę, no czasem prowadzi do tego rodzaju sytuacji. A czy mnie coś dziwi? No mnie dziwi ta sytuacja, która w Polsce jest po 30 paru latach od obalenia komunizmu, że mamy... Ale ja bym prosił, żeby pan nie odbiegał swoją wypowiedzią Ale od czy moje może pan nie pytanie, przerywać? ale bardzo bym prosił, Może żeby pan pan nie mnie nie przerywać, przerywał. skończyć? Jest mój czas, Nie ma będzie pan czegoś miał takiego jak swój czas, pan doktor, będzie tylko mówił. doktor, panie pośle. Panie Dziękuję bardzo, będę starał się poprawić. pośle, kontynuuje pan poseł. Moje pytanie, proszę świadka. Materiał ściśle tajny lub tajny trafia do informacji publicznej. A może mi pan to pokazać? Ale przecież to była wiedza powszechnie znana. Przed chwileczką Nie, to pan nie się... jest wiedza powszechnie znana, to jest wasza narracja. Chwileczkę, bardzo proszę. Panie pośle, proszę pozwolić mi nie przeszkadzać. Już tłumaczę. Przed sekundką dokonał pan oceny takiego postępowania. Z łatwością i lekkością słowa rzucał pan, że to okej, bo to był zły człowiek. Można było takie materiały publikować, żeby pokazać, jak człowiek z uprzedniej opozycji się zachowuje. A teraz zasłania się pan tym, że pan nie pamięta treści tej wiadomości. Ja się nie pytam o treść. Proszę świadka, żeby się świadek skupił na moim pytaniu jeszcze raz. Czy pana jako doktora prawa nie budzi wątpliwości, że materiał tajny lub ściśle tajny trafia do opinii publicznej, do mediów? Proste pytanie, tak lub nie? Pan premier Kaczyński nie jest dziennikarzem. Pan nie jest panem Kaczyńskim, żeby odpowiadał za świadka. Bardzo proszę, świadek odpowiada. Ja mogę To nie jest pytanie z tezą. Ja mogę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o działalność dziennikarzy śledczych, bo to prawdopodobnie dziennikarze śledczy dotarli do tego rodzaju materiałów, to ja nie wchodzę w to. I nie ma pan wątpliwości, zastrzeżeń do tego, że materiał tajny trafia do dziennikarzy śledczych? To przecież to jest przerażające. Pan był przecież wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. To jest bezpieczeństwo państwa. My, żeby mieć materiał ściśle tajny, każdy z członków komisji musi przejść przez wirówkę ABW. A tutaj materiał ściśle tajny trafia do telewizji. I pan tutaj nie widzi problemu. To jest przerażające. No to proszę, Ręce mi opadają. proszę być jeszcze bardziej przerażony. No tyle mogę panu poradzić. To jest jakaś groźba? Nie, Bo ja nie rozumiem tego, nie rozumiem. Jak pan jest- rozwinął? Czemu ma być jeszcze bardziej To przerażony? nie jest, no tym, że jest pan przerażony i się pan w tym nakręca. Czyli dobrze, Proszę czy pan się nie akceptuje nakręcać. w takim razie, żeby materiał ściśle tajny lub tajny, jak to pan sam użył, śmigał po internecie? To nie jest oczywiście sytuacja, która powinna mieć miejsce, ale z drugiej strony jest to też tak, że no Że co? choćby, no takie zdarzenia jak Wikileaks i tak dalej, no zdarzają się w świecie i pan doskonale o tym wie i niech pan nie udaje tutaj oburzonego i przerażonego, bo to jest... Ale nie uważa pan, że ja powiedział, że to jest horrendum. Ale to pan o tym mówił, to pan Jest takie- burzył się na ten tak, temat. No, jeżeli pewien typ informacji, który jest no, zmanipulowany, trafiałby rzeczywiście, to byłoby horrendum, ale jeżeli to jest po prostu walka z przestępczą działalnością, która niszczy ludzi, a o to tutaj zdaje się chodziło. Ale zaraz, proszę świadka. to w tej Pytanie chwili- dotyczyło wycieku materiału tajne bądź ściśle tajne, nie przestępcy, Ale no tylko polityka.
I moje pytanie brzmi... Który organ stwierdził, że doszło do wycieku informacji tajnych lub ścisłych? Ja nie zadaję... który Pan, organ to ale, stwierdził? panie Nie ma pośle, takiej ale to nie ja jestem świadkiem w tej komisji, tylko pan Ale poseł pan Kaczyński. zakłada i manipuluje w ten proszę, sposób. ale panie pośle, proszę tutaj... Nie przerywać panu świadkowi Kaczyńskiemu. Proszę mnie nie bronić. To ja Pan się... jeszcze raz, Bo to się nie broni, proszę świadka. Jeszcze raz, proszę członka... Przewodniczącego. Członka. Przewodniczącego. Przewodniczący też jest członkiem. Otóż wiceprzewodniczący dokładnie. Dziękuję bardzo. Ale Tak lepiej tak może pan się zwracać. a pan lepiej, żeby się po prostu zwracał w sposób właściwy dla... Pan jest świadek. Dobrze, tego, wróćmy do meritum. Którym Dobrze. jesteśmy, ale to już Mogę być członkiem. Ja się nie będę tym, a ja mogę być świadkiem w porządku, nie ma problemu. Natomiast jest tak, że tego rodzaju zjawiska, o których pan tutaj mówi, tak bardzo się nimi oburza, na nieporównanie większą skalę, występują na świecie. Czyli jest No okej. i tak jest po prostu świat. Nie, to nie jest okej, no ale Czy jest to przestępstwo? Świat jest taki, jaki jest. Czy jest to przestępstwo? Czy wyciek takich informacji z kontroli operacyjnej jest przestępstwem? No z punktu widzenia prawnego prawdopodobnie, bo to trzeba by dokładnie wiedzieć, jak to było, ale jeżeli chodzi o taką ogólną ocenę, czy w ogóle te wiadomości są chronione przez prawo karne, to tak, są chronione. Czy pan podjął jakiekolwiek działanie w związku z tym, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa? Pan jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Ale przecież ja nie byłem wtedy wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Był pan? Kiedy? Ale ja mówię, to było w okresie, kiedy pan już był. To ja po prostu w ogóle nic na ten temat nie wiedziałem. Pan sam mówił to o 19 roku, kiedy pan Brejza był szefem sztabu. Natomiast o niczym później nie wiedziałem. Ale potem, po fakcie, jest pan wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Czy nie uważa pan, że jak zostało popełnione przestępstwo na szkodę państwa, mogło zostać popełnione przestępstwo na szkodę państwa, to w pana obowiązku nie byłoby podjęcie działań w tym zakresie? No przecież pan Brejza miał pełną możliwość zawiadomienia. Ale ja się nie pytam o pana Brejza o to zapytałem osobiście, ale ja pytam pana jako świadka. Dobrze, ale pan mi bez przerwy przerywa, jest pan skrajnie... Pan nie mówi, nie odpowiada na pytania. Ja nie mam zamiaru w dalszym ciągu tego tolerować. Jeszcze raz panu mówię, że pan Brejza i inni, także członkowie partii, do której należy pan Brejza, mieli pełną możliwość zawiadomienia prokuratury i być może zawiadomili, być może takie śledztwo się toczyło. Ja się nie mogłem zajmować każdą sprawą tego rodzaju. No, proszę wybaczyć, ale to są po prostu pytania, łagodnie mówiąc, wynikające tylko i wyłącznie z tego, że pan chce coś za wszelką cenę udowodnić. Niczego pan nie udowodnia. Jeszcze raz powtarzam, zdarzenia tego rodzaju, aczkolwiek rzeczywiście sprzeczne z prawem, mają na świecie miejsce w wielu... Cieszę się, że przyznał pan, że to są sprzeczne z prawem. W tej turze dziękuję, mam jeszcze w kolejnej turze wiele pytań. Dziękuję, pan wiceprzewodniczący Wipler. Byłby pan w stanie zgodzić się na poddanie pana badaniu na wariografię w trakcie ewentualnie toczących się postępowań? Czy zgodzi się pan na przesłuchanie z udziałem wariografii? Pani przewodnicząca, jaki to ma związek Czy z zakresem pani się naszej słyszy? Do tego, że miał się na tego rodzaju sprawy zgodzić, bo ja nie jestem człowiekiem, który jest podejrzany o cokolwiek, więc jeżeli pani chce tu sformułować to, że jestem podejrzany, to moja sytuacja prawna natychmiast się zmienia i w związku z tym wtedy może mi pani zadawać tego rodzaju pytania. To jest pytanie o charakterze prowokacyjnym i lepiej, żeby pani je wycofała. Rozumiem, że nie odpowie pan na to pytanie. Czy nie poddałby ja się odpowiadam pan? pani jasno, że jestem świadkiem i w tej Ale ja nie sprawie mówię o ma... dzisiejszym przesłuchaniu. Spokojnie, panie prezesie. Ja mówię na ewentualną konieczność w przyszłości, czy pan by się to jak zgodził. będzie ewentualna konieczność, to będziemy o tym rozmawiać. Sprawa kontroli nad służbami, zwłaszcza Pegasusa, mnie bezpośrednio nie interesowała. Czyli albo pan nie wypełniał swoich obowiązków wyznaczonych panu przez pana Morawieckiego w zarządzeniu z dnia 9 października 2020 roku, albo w tej chwili pan mówi nieprawdę, mówiąc, że nie zajmował się pan Pegasusem. Otóż Proszę odpowiedzieć na odpowiadam pytanie. panu,
że sprawa Pegasusa była sprawą z punktu widzenia tej pozycji, którą ja zajmowałem, marginalną. To jest sprawa o charakterze czysto technicznym. To państwo spróbują z tego zrobić problem polityczny, a jak kwestiami technicznymi w tej pozycji, którą tam miałem i przy tych szerokich kompetencjach oczywiście zajmować się nie mogłem, także pańskie pytanie jest wyrazem albo nieporozumienia, albo kompletnej nieznajomości praktyki funkcjonowania rządu. Sądzę, że obydwu rzeczy naraz, o ile mi wiadomo, pan nigdy nie był człowiekiem funkcjonującym na jakichś wyższych stanowiskach rządowych, więc obawiam się, że tutaj po prostu różni nas wiedza i doświadczenie. Rzeczywiście, moje doświadczenie mówi, że jeśli ktoś ma jakieś obowiązki wyznaczone przez zarządzenie prezesa Rady Ministrów, to powinien je wypełniać. Pan ma inne zdanie. Nie, ja mam takie same zdanie, ja je wypełniałem, tylko nie musiałem się w związku z tym zajmować dokładnie technicznymi urządzeniami służącymi do walki z przestępczością. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, proszę świadka. Zacytuję na początku świadkowi fragment przepisu. Nie podlega karze za przestępstwo określone w artykule 258, kto dobrowolnie odstąpił od udziału w grupie albo w związku i ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnione czynu lub zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego. Czy wie pan, co to jest za artykuł? A to jest w ramach nie wydania. Panie pośle, może pan nie przeszkadzać? Ale proszę nie przeszkadzać, panu nikt nie przeszkadzał, a też wykraczał pan poza zupełnie. Czy wie pan, co to jest za artykuł, proszę świadka? To jest artykuł 60 kodeksu karnego. Czy w związku z aferą gigantyczną, skandaliczną aferą nadużyć władzy wokół Pegasusa rozważa pan skorzystanie w przyszłości z opcji małego świadka koronnego? Mały to jestem ja. No, pani przewodnicząca, proszę uchylać. Panie Gosek, po raz kolejny przerywa pan. Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Bosacki. Ja wnoszę o wykluczenie z obrad notorycznie przeszkadzających kolegom, członkom komisji, pana Goska i pana Ozdobę. Pan się mnie boi? Naprawdę? Ja Czy pan ma co problem? ponieważ pan jest w sposób chamski, A chamstwo to ma pan akurat w DNA pewnie, ale to akurat sobie nie pozwala na takie ad persona, dobrze? Bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku, pani przewodnicząca. Ale tylko mikrofon. Do mikrofonu proszę, żeby świadek mówił, czerwona lampka, kiedy jest zastraszanie, zapalona. czy o co chodzi? Wtedy świadek się zwraca. Panowie, drodzy państwo, przepraszam, to ja tutaj prowadzę posiedzenie tej komisji. Został złożony wniosek i poddam go pod głosowanie zgodnie z zapisami regulaminu Sejmu. Rozumiem wniosek przeciwny. Bardzo proszę. Pan poseł Łukaszewicz. Pani Przewodnicząca, wniosek przeciwny i formalny, bo apel do posła Zemaczyńskiego, żeby uspokoił tych krzykaczy spod znaku ruchu 8 gwiazd, którzy właśnie przeszkadzają nam w posiedzeniu komisji, bo właśnie opublikowali wpis na Twitterze, że te miernoty z komisji powinny się honorowo podać do dymisji po dzisiejszym dniu, bo prezes Kaczyński ich rozjechał, więc apel, żeby pan Zębaczyński uspokoił kolegów, którzy krzyczą, bo nie wiem, czy... Dobrze, rozumiem, że dalej panowie próbują przerywać i zakłócać porządek. Poddaję pod głosowanie wniosek o wykluczeniu pana Goska z komisji. Bardzo proszę. Nie z komisji, z dzisiejszych obrad. O przygotowanie urządzeń przez komisję. Kto jest za wykluczeniem z dzisiejszych obrad pana posła Goska? Proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników.
Głosowało 10 osób, 6 głosów za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Bardzo proszę pana posła o opuszczenie dzisiejszych obrad. Poddaję pod głosowanie drugi wniosek o wykluczeniu pana posła Ozdoby z dzisiejszych obrad. Jakie jest tu Bardzo uzasadnienie? proszę o wylogowanie się. Kto jest za wykluczeniem pana posła Jacka Ozdoby z dzisiejszych obrad? Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję, proszę o zamknięcie głosowania. Wystarczyłoby trzymać ciśnienie. Ale się pan boi, panie Bosacki. Ciekawe. Dziękuję. Czy to są głosowania, to są wyniki Mam nadzieję, że na przyszłych posiedzeniach będzie się pan zachowywał zgodnie z kulturą osobistą właściwą posłowi na Sejm Rzeczypospolitej. Poprosiłam pana o wylogowanie się z głosowania. Pan Gosek. Głosowałem w swojej sprawie. Ale pan został wykluczony. Nie może pan głosować. Ziemia. Najpierw pana wykluczyliśmy, nie można głosować. No nie da się głosować. Drodzy Jak pan jest wykluczony, tak panowie, bardzo proszę, jeszcze raz wytłumaczę to panu Goskowi, jak nie zrozumiał. No właśnie, to czemu pan oddał głos w głosowaniu, kiedy poprosiłam o pana wyłączenie? Bardzo proszę. Sekretariat komisji podpowiada zasadniczo, nie ma znaczenia to, ponieważ ilość głosów za wykluczeniem pana Jacka Ozdoby nie uległaby zmianie w momencie głosowania panu na Goska. Bardzo proszę panów Jacka Ozdobę, Mariusza Goska o opuszczenie sali. Równocześnie na prośbę zarządzam 15 minut przerwy. Nie po pierwszej tej? Ale ja bym chciał jeszcze odpowiedzieć na tą prowokację. No, poddaliście się. To przyrzeczenie jest niemożliwe przez świadka do złożenia z innych względów, ponieważ to przesłuchanie jest w trybie jawnym, nie wymaga zgody premiera na zwolnienie świadka z jakichkolwiek tajemnic, a to, co komisja zrobi, jeżeli będą się pojawiały wypowiedzi, których pan nie może udzielić w formie odpowiedzi na pytanie, to przesłucha w nawiązaniu do tej sytuacji świadka w trybie niejawnym. Dlatego proszę się nie uchylać od złożenia przyrzeczenia i zeznawać prawdę i wyłącznie prawdę. Tym bardziej ugruntował pan wiedzę, że pan mało rozumie. Pan przewodniczący Ślis ponowi wniosek, który złożył. Ja mam wniosek formalny, pani przewodnicząca, Proszę Wysoka poczekać. Komisjo. Jesteśmy Proszę przede o wszystkim zakończenie przed dyskusji w tym komisją, zakresie i ale przystąpienie do może dalszych prac tej komisji. Może Dziękuję. pan jednak pozwoli, że coś powiem. Dwie rzeczy. Po pierwsze, my nie jesteśmy przed sądem, więc ja bym prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Państwo ich używają, pan nie. Ma pan jest znany z pewnych rzeczy. Ma pan napisane świadek na Nie, kartce, może nie proszę zauważyć. nie przerywać. Jest Proszę. Bardzo proszę. To jest pierwsza sprawa. No wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to naprawdę... Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Ale to tylko absolwenci. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, padł wniosek formalny. Padł. Widziałem tam pana Zębaczyńskiego w masce, która przypominała maskę gazową, więc jeżeli chodzi o poziom lęku, a przy tym ja byłem po 70, a o ile mi wiadomo, to członek komisji jest nieporównanie młodszy niż ja, więc krótko mówiąc, poziom lęku był na pewno nieporównanie większy u pana niż u mnie. Dobrze, panie. Cały tygodnie na pana wniosku formalnego, panie Ale ja prezesie. jeszcze nie skończyłem. No to proszę Ale składać to wniosek, a nie pozwala opowiadać o sądzić, że pan ma jakiś uraz głęboki, no i w związku z tym no nie może być tutaj obiektywny. A po drugie, pan ma na samochodzie 8 gwiazdek, to po pierwsze oznacza no niebywały wręcz deficyt kulturowy, a ja jestem znany z tego, że ludzie o takim deficycie kulturowym bardzo nie lubię, więc vice versa. Pan pewnie mnie też nie lubi, pan członek.
I w związku z tym sądzę, że udział tutaj w tym przesłuchaniu byłby jednak złamaniem prawa takim bardzo radykalnym i nawet jeżeli komisja przegłosuje inaczej, to jednak i tak będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju faktem.